Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Po pierwsze, witam oficjalnie w nowym bunkrze, w nowej bazie wypadowej, jeśli chodzi o nagrywanie filmików, bo od tego momentu gdzieś tam w przyszłość na pewno większość, a potem wszystkie filmiki będą powstawać właśnie tutaj, tylko trzeba będzie jakoś to ogarnąć, żeby się przyjemniej patrzyło, żeby było jakieś tło, także na ten moment wybaczcie, że to wszystko jest tak na sucho, ale na pewno już wygodniej się tutaj nagrywa, nie muszę biegać za rodziną i mówić, żeby cicho, bo chcę nagrać jakiś filmik, co na pewno pomaga w pracy, a im z kolei w spokojnym życiu. Jeśli chodzi o temat odcinka, to wracamy do postów. Jeden z moich ulubionych tematów, nie wiem, ile już nagrałem filmików na temat postów, gdzie tłumaczyłem różnego rodzaju mechanizmy. Pokazywałem na przykład, jak posty 16-godzinne u osób po zawale są w stanie regenerować mięsień sercowy zaledwie w przeciągu 1 roku. W innym filmiku z kolei pokazywałem, jak zbawienny wpływ między innymi na zdrowie tętnic i regenerację tych tętnic, jeśli są uszkodzone, będą miały posty. Pokazywałem, że posty są w stanie bardzo ładnie obniżać markery stanów zapalnych, zmniejszać uszkodzenie DNA i tym samym między innymi pomagać regenerować uszkodzenia DNA. I właśnie w tym ostatnim filmiku omawiałem, że posty są niczym lateksowy strój opinający ciasno nasze ciało. Muszę pracować nad porównaniami, ale co mam tutaj na myśli? Posty będą dopasowywać się do naszych potrzeb bardzo często. Między innymi właśnie w tym filmiku ostatnim omawiałem, że posty ogólnie mają to do siebie, że będą znacząco poprawiać odporność organizmu. Tutaj pojawia się pytanie, co jeśli ktoś cierpi na choroby autoimmunologiczne? Przecież w tych chorobach organizm będzie często mieć odczyn autoimmunologiczny, będzie atakować sam siebie, nawet jeśli, że tak powiem, nie ma ku temu żadnych powodów. I tam również pokazywałem, że jeśli ktoś cierpi na choroby autoimmunologiczne, to okazuje się, że posty również mają bardzo pozytywny wpływ. To znaczy będą łagodzić przebieg tych chorób. Posty dopasowują się do naszych potrzeb. Jeśli ktoś na przykład jest otyły, to poziom autofagii u takiej osoby podczas postów, ekspresji różnego rodzaju genów odpowiedzialnych za autofagię wzrasta w porównaniu do osoby, która na przykład ma normalną wagę. Bo organizm po prostu ma mniej do roboty, jeśli chodzi o usuwanie tego całego, nazwijmy to, gruzu metabolicznego, naprawianie organizmu, niż w przypadku osoby otyłej. W przypadku osoby otyłej tam jest mnóstwo roboty. Dzisiaj chciałbym pokazać na przykładzie ciśnienia, jak posty mogą działać i mogą dopasowywać się do człowieka. To znaczy, posty ogólnie, jak pewnie wielu z Was kojarzy, będą obniżać ciśnienie. Natomiast jest specyficzna grupa osób, u których posty będą, uwaga, podwyższać ciśnienie. Żeby naprawdę docenić, niesamowicie docenić, jak posty potrafią właśnie pięknie dopasować się do naszego ciała, możemy spojrzeć na badanie z 2020 roku, gdzie przeanalizowano wpływ postów przerywanych na ciśnienie 1610 pacjentów. Ci pacjenci byli mocno zróżnicowani, jeśli chodzi o ciśnienie, które mieli. Były osoby z nadciśnieniem typu 2, czyli więcej niż 140/90, ciśnienie skurczowe do rozkurczowego. Były osoby z nadciśnieniem typu 3, czyli ciśnienie 160/100. Były osoby, które miały praktycznie normalne ciśnienie i uwaga, były osoby, które miały niedociśnienie. Teraz omówimy sobie właśnie, jak posty u każdej z tych grup inaczej wpływały na regulację ciśnienia. Jeszcze raz, pięknie dopasowywały się do potrzeb danej osoby. Osoby, w zależności od grupy, pościły między 4 a 40 dni, przy czym trzeba zaznaczyć, że te dłuższe posty nie były pełnymi postami, w sensie było tam spożycie kalorii, natomiast one nie przekraczało 250 kilokalorii dziennie. Natomiast już teraz warto zaznaczyć, ja też wrzucałem takie badania do tego poprzedniego filmiku o postach. Posty przerywane to jest naprawdę wszystko, co trzeba, nie trzeba katować się koniecznie jakimiś dłuższymi postami, żeby uzyskać takie wyniki. Przy czym posty przerywane to oczywiście 16 godzin niejedzenia, to jest takie dobre minimum i jemy w okienku 8-godzinnym. Właśnie w zależności od stopnia nadciśnienia różnego rodzaju grupy osiągnęły różnego rodzaju inne pułapy obniżenia ciśnienia. W grupie osób, które cierpiały na nadciśnienie typu 2, czyli miały więcej niż 140 ciśnienie na 90, doszło do średniego obniżenia ciśnienia na koniec okresu postów o 16,7, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i 8,8, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe. W przypadku osób, które były w grupie osób z nadciśnieniem typu 3, czyli więcej niż 160/100 i trzeba podkreślić, obie grupy nie brały żadnych leków, czyli nie było tutaj leczenia farmakologicznego.
Więc u osób w tej grupie nadciśnienia typu trzeciego średnie obniżenie sięgało 24,7 ciśnienie skurczowe, 13,1 ciśnienie rozkurczowe. W obu tych grupach obniżenie ciśnienia, myślę, że się zgodzimy, było niesamowicie duże. To obniżenie ciśnienia wciąż było znacząco większe u osób w grupie nadciśnienia typu trzeciego. Czy innymi słowy, ciało stwierdzało, czy można powiedzieć, działało na tyle efektywnie, że stwierdzało, tutaj będzie lepsze obniżenie ciśnienia poprzez różnego rodzaju te mechanizmy, które omawiałem w innych filmikach. To obniżenie ciśnienia w większym stopniu będzie bardziej korzystne dla zdrowia. W tej grupie osób z nadciśnieniem typu drugiego wciąż jak najbardziej obniżamy ciśnienie, ale już nie w ten sposób. Z kolei w przypadku osób, które były w grupie osób z ciśnieniem normatywnym, tak, czyli to ciśnienie wynosiło mniej niż 120/80, wciąż zanotowano obniżenie ciśnienia średnio o 3 punkty, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i 1,9, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe. I oczywiście była tutaj zasada, że im dłużej ktoś pościł, tym większe było obniżenie ciśnienia. To jest bardzo ciekawe. U osób z normalnym ciśnieniem, tak, czyli mniej niż 120/80, wciąż zanotowano spadek ciśnienia. To jest jedna z takich rzeczy, które ja już gdzieś poruszałem, ale wydaje mi się, że to było ponad rok temu, że normalne ciśnienie bardzo często wciąż nie musi być, czyli poniżej 120/80, wciąż nie musi być ciśnieniem optymalnym i wydaje mi się, że właśnie posty bardzo ładnie pokazują, jakie może być potencjalnie optymalne dla kogoś ciśnienie. Czyli kiedy już zaczniemy mocno zbijać te stany zapalne, zaczniemy regenerować między innymi śródbłonek tętnic, to wtedy możemy potencjalnie zobaczyć, do jakiego poziomu ciśnienia możemy dojść. U mnie na przykład, gdzieś tam powtarzałem też ponad 2 lata temu, u mnie ciśnienie od lat utrzymuje się gdzieś mniej więcej na poziomie 100 parę punktów na 70 i tak naprawdę w żaden sposób się nie zmienia. I kiedyś miałem oczywiście wyższe ciśnienie, to było lata temu, zanim zacząłem pościć, zanim przeszedłem na dietę niskowęglowodanową. W pewnym momencie, kiedy te interwencje zostały wprowadzone, po prostu wychodzi na to, że ciało znalazło ten swój punkt równowagi i to ciśnienie tam zostaje od lat. Natomiast przechodząc do tego deseru, jeśli chodzi o to badanie, mówiłem, że jest grupa osób, u której ciśnienie wzrasta podczas postów. I okazuje się, że właśnie wśród tych ponad 1600 osób była grupa 69 kobiet, która miała ciśnienie niższe niż 100/60. Uwaga, u tej grupy 69 osób nastąpiło średnio zwiększenie ciśnienia o 6,3, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i 2,2, jeśli chodzi o ciśnienie rozkurczowe. Bardzo mocno właśnie zaznaczam, że posty potrafią świetnie dopasować się do optymalizacji funkcjonowania naszego ciała. Kiedy ciśnienie ma być obniżone, to zostanie obniżone. Kiedy ciśnienie jest za niskie, bo oczywiście często może być tak, że to ciśnienie będzie niskie z powodów patologicznych, to ciało, uwaga, podczas postów jest w stanie podwyższać ciśnienie. Jeszcze już, żeby dać spokój temu badaniu jako ciekawostkę, warto wspomnieć, że wśród osób, które pościły i brały leki na nadciśnienie, spadek ciśnienia skurczowego wynosił średnio 7 punktów ze 134,6 na 127,3. Jeśli chodzi o spadek ciśnienia rozkurczowego, wyniósł on z 86 blisko 5 punktów na 81,3. I uwaga, 23,6% osób odłożyło leki. Dawka leków została zredukowana na nadciśnienie u 43,5% uczestników. No więc to też ładnie pokazuje, że to jest jeden z prostych sposobów właśnie naturalnego regulowania poziomu ciśnienia bez łykania dodatkowych leków. Z kolei w innym badaniu, w którym brało udział ponad 1400 uczestników i uczestniczek, które trwało rok, uczestnicy ci przechodzili posty od 40 do 21 dni i znowu nie były to pełne posty, było spożycie kalorii, tylko znowu nie przekraczające 250 kilokalorii. Nie będę przytaczać tego, bo to jest, że tak powiem, przewidywalne te wyniki. Znowu były znaczące spadki ciśnienia. Im ktoś miał wyższe ciśnienie, tym większe były spadki. Ale również podkreślono, że spadki ciśnienia nigdy nie doprowadzały do niedociśnienia. Nigdy nie było czegoś takiego, że ten efekt postów na obniżanie ciśnienia był patologiczny w jakikolwiek sposób. I ten efekt bardzo ładnie określono efektem podłogi. Istnieje pułap wyznaczany przez organizm, poniżej którego organizm nie będzie obniżać ciśnienia. I nie bez powodu właśnie tak jak pokazywaliśmy w tym pierwszym badaniu, czy pokazywałem na grupie ponad 1600 osób, że to jak zmieni się ciśnienie u danej osoby będzie tak naprawdę pochodną tego, jak
powinno się zmienić. Czyli im gorszy stan organizmu, im wyższe naciśnienie, tym większe spadki. W przypadku niedociśnienia, takiego bym powiedział, no właśnie niedociśnienia, które potencjalnie z punktu widzenia organizmu jest patologiczne, będzie upośledzać rozprowadzanie tlenu, rozprowadzanie składników odżywczych w organizmie poprzez ten mechanizm, że krew jest nieefektywnie pompowana, nieefektywnie doprowadzana do tkanek. W tym przypadku okazuje się, że organizm jest w stanie zwiększyć ten poziom ciśnienia, żeby, jeszcze raz, efektywność funkcjonowania organizmu znacząco się poprawiła. Mimo że populacja nasza ogólnie, czy populacje cywilizowane w krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, cierpią przede wszystkim na nadciśnienie, to mam nadzieję, że ten odcinek przede wszystkim posłuży osobom z niedociśnieniem. Pomimo że to jest jakiś tam niski procent populacji, nie wiem, nawet czy 1%, to wciąż takie osoby bardzo często nie potrafią znaleźć pomocy w różnego rodzaju klasycznych terapiach, narzekają na zawroty głowy, narzekają na uczucie zimna w kończynach, na czasami niski poziom energii, zmęczenie itd. itp. Ja nagrywałem kiedyś odcinek, jak pomóc sobie doraźnie w przypadku właśnie zbyt niskiego ciśnienia. Często to są osoby, które właśnie będą miały ciśnienie w okolicy 90/60 i tam opisywałem różnego rodzaju mechanizmy, które będą powodowały, że w przypadku spożycia glukozy z fruktozą w połączeniu z solą następuje znaczący skok ciśnienia i tym samym oczywiście jako pomoc doraźna coś takiego może pomóc. Osoby takie, zauważyłem, nieraz komentowały gdzieś tam pod filmikami, to jest też powód, dla którego nagrałem ten odcinek, że one na przykład chciałyby pościć, żeby czerpać korzyści z różnego rodzaju właśnie tych benefitów, które posty oferują, ale one nie chcą bardziej obniżać sobie już ciśnienia, bo to po prostu byłoby niebezpieczne. I pojawiały się domysły, że można na przykład stracić przytomność, może stać się coś naprawdę złego. Więc mam nadzieję, że ten filmik pokaże, że ciało naprawdę, jak w kółko powtarzam, nie jest debilem. Ciało potrafi się fantastycznie w ramach różnego rodzaju takich naturalnych, darmowych terapii, którymi oczywiście są posty, jest w stanie dostosować się do naszych potrzeb. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłanie tego odcinka. Daj mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, jakie masz doświadczenia, jeśli chodzi o posty i konkretnie właśnie ciśnienie. Jeśli udało Ci się obniżyć dzięki postom ciśnienie, to o ile, czy na przykład stosowałeś wcześniej jakąś terapię farmakologiczną. Innymi słowy, jak posty wpłynęły na Twój poziom ciśnienia. To jest, jak zawsze mówię, nieważne ile ja badań przytoczę, te anegdoty medyczne konkretnych osób, Twoje anegdoty są często dużo więcej warte, bo inne osoby mogą się na przykład już zainspirować się tym, tak? Albo mogą zadawać Ci pytania a propos tego. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z. Rodzina języków nie jest ważna, system jest w pełni uniwersalny, języki różnego rodzaju ugrofińskie, germańskie, azjatyckie. System nada się do wszystkiego. Kurs jest przede wszystkim po to, żeby pokazać właśnie, jak samodzielnie uczyć się języków, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na korepetycje, szkoły językowe, aplikacje i tym podobne. Expert Incubator, czyli kuźnia ekspertów, tak zwana po polsku, gdzie pokazuje z kolei, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealny dla osób, które chcą zmienić pracę, a nie mają odpowiedniego zestawu umiejętności, aby tego dokonać. Dzięki kursowi można przyswoić właśnie te nowe umiejętności. Dla osób, które mają już świetną pracę, tylko mają różnego rodzaju certyfikaty, egzaminy ciężkie do zdania i muszą się wykazać właśnie w ten sposób. Można świetnie przygotować się właśnie do różnego rodzaju papierków tego rodzaju dzięki kursowi. Dla osób, które studiują, są maturystami i chcą po prostu świetnie zdawać różnego rodzaju egzaminy już stricte w systemie edukacji i dla osób, które po prostu chcą więcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. I na końcu kursu jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe, jak diagnozować i zatrzymywać telogenowe wypadanie włosów i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze przypięte w komentarzu pierwszym pod filmikiem, coś wolnego, coś szybkiego, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu tego odcinka. Co jeszcze? W opisie będą znajdować się oczywiście linki do badań, które tutaj poruszałem, omawiałem. Nie ma tego dużo, bo szczerze mówiąc, przede wszystkim chodziło mi, żeby jeszcze raz pokazać, że posty mogą podwyższyć ciśnienie, a tych dotyczących obniżenia
Są dziesiątki czy setki, można sobie spokojnie samemu googlować, jak ktoś ma ochotę. Również w opisie jest link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei pokazuję, jak poprawić funkcjonowanie pamięci, uczyć się języków obcych, poprawić produktywność i sporadycznie również piszę o analizie badań naukowych. Dla osób, które chciałyby się nauczyć wszystkich tych informacji jak najszybciej, które podałem w filmiku, są dostępne fiszki ze wszystkimi tymi informacjami z tego filmiku w formie elektronicznej i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać, jeśli ktoś ma ochotę, tylko na miesiąc i w ten sposób wesprzeć kanał i to moją, nazwijmy, górnolotnie misję. Dodatkowo fiszki są do ponad 120 innych poprzednich odcinków oczywiście. Również dla patronów kanału jest dostępne forum. Tam można mi zadawać różnego rodzaju pytania. Mam fantastyczne różnego rodzaju rozmowy na tematy dietetyczno-medyczne z innymi i nie tylko. Oraz również dla patronów jest dostępna sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam, no właśnie, najciekawsze badanie danego tygodnia, często z dosyć szerokim omówieniem, odesłaniem do różnego rodzaju badań. Ostatnio to na przykład był wpływ hiperglikemii i cukrzycy na atrofię, a więc można powiedzieć rozkład różnego rodzaju ośrodków w mózgu, jeśli kogoś to interesuje i między innymi jak to wiąże się z chorobą Alzheimera. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.